Cześć! Nie bez powodu znajdujemy się przy układzie chłodniczym. Chciałem Wam pokazać bardzo ważny materiał, mianowicie jak dopełnić układ chłodniczy czynnikiem chłodniczym, ale nie po wadze, po gramaturze, ale po parametrze przegrzania. To jest bardzo ważny proces i często zadajecie pytania, w jaki sposób to zrobić. Nie do końca jest to jasne. Pokażę Wam to dzisiaj, jak zrobić przy pomocy wagi od producenta Testo, model 560i oraz inteligentnego zaworu. To jest tutaj kluczowe. Ten element, praktycznie cały ten proces będzie robił za nas. My musimy tylko ustawić, co chcemy i to jest tyle. Sam ten element razem z wagą napełni nam układ. Tak więc co? Zapraszam do materiału. Ogólnie tłumacząc, mamy nasz pracujący układ. Układ był serwisowany, po serwisie oczywiście była zrobiona próba szczelności, była zrobiona próżnia i była napełniona niewielka ilość czynnika. 100 kilkanaście gramów. Tutaj nie mamy zbiornika, nie mamy też informacji, ile tego czynnika powinno być. No i właśnie, i ile tego czynnika napełnić, żeby było ok. Jeżeli nie mamy tabliczki znamionowej, w momencie, jeżeli macie klimatyzator, prosta sprawa, macie wtedy podane, ile konkretnie czynnika w gramach dopełnić do danej długości instalacji, żeby klimatyzator działał prawidłowo. I oczywiście również to wtedy możecie zrobić przy pomocy wagi i tego zaworu, inteligentnego zaworu. Ustawiacie wtedy konkretną gramaturę czynnika i zawór będzie Wam go przepuszczał do urządzenia, aż osiągnie zadaną ilość. Ale co w momencie, jeżeli, tak jak w tym przypadku, nie wiemy, czy tego czynnika ma tu być 200 gramów, 300 czy pół kilograma, my tego kompletnie nie wiemy. Jest tutaj sprężarka typu on-off, dlatego po parametrze przegrzania możemy to zrobić bez problemu. I już Wam po kolei tłumaczę. Jak widzicie, tego czynnika trochę już w tym układzie jest, ale temperaturę mamy w tym momencie 7,3 stopnia Celsjusza, a ustawione -3. Temperatura praktycznie się w ogóle nie rusza, ale skąd wiemy, że mamy za mało czynnika? Ano stąd, że przegrzanie jest ponad 20 kelwinów. Oczywiście cały układ mamy podłączony do manometrów 558S. Swoją drogą bardzo polecam ten model, jest naprawdę świetny do diagnostyki, do obsługi wszystkich układów. Posiada też dotykowy wyświetlacz, ale w tym odcinku nie o tym. Skupiamy się na wadze i inteligentnym zaworze. Oczywiście mamy podłączone sondy temperatury, przegrzanie, przypominam, mierzymy na niskim ciśnieniu, czyli mamy podłączony przewód na ssanie do sprężarki oraz rzeczywistą temperaturę za parownikiem, czyli w tym przypadku ten termometr mierzy nam rzeczywistą temperaturę. I różnica między tymi parami nasyconymi a rzeczywistą temperaturą to w tym momencie 21,7 Kelwina. Co oczywistym w tym przypadku jest, że tego czynnika jest zdecydowanie za mało, co widać również po wzierniku. Chcemy osiągnąć przegrzanie rzędu 5-7 kelwinów. Załóżmy sobie te 5 kelwinów, to będzie taka idealna wartość. Co robimy? Musimy oczywiście podłączyć wagę wraz z zaworem. Pamiętajcie o bezpieczeństwie, jeżeli podłączamy się do czynnika chłodniczego. Może jeszcze kilka słów o zaworze. Bardzo ważny jest kierunek przepływu. To, na co musimy zwrócić uwagę, to ta strzałka. Zawsze czynnik musi iść z jednej zgodnie ze strzałką i w sumie mamy jeszcze przycisk. Może włączymy zawór, żeby już nam się połączył z naszym manometrem. Słyszeliśmy takie cyknięcie. Mamy tylko jeden przycisk, wejście, wyjście. I jeszcze ważna, istotna sprawa, zawór jest normalnie zamknięty. Jeżeli chcemy ręcznie wymusić otwarcie zaworu, musimy 3 razy przycisnąć ten przycisk. I słyszeliście cyknięcie. Jak 3 razy naciśniemy przycisk, raz, dwa, 3, cyknięcie, zawór się na sekundę z kawałkiem nam otwiera. Jest to ważne przy serwisie. I teraz gdzie montujemy ten zawór? W teorii moglibyśmy go zamontować na wejściu do sprężarki, na ssaniu. Ale właśnie, jeżeli zamontujemy go w tym miejscu, on jest normalnie zamknięty, nie będzie nam mierzył ciśnienia. Nie będziemy mieli wtedy dokładnego pomiaru. Dlatego najlepiej zamontować go między butlą, a w tym przypadku manometrami, czyli
na drodze jeszcze przed pomiarem ciśnienia. Wykorzystamy do tego taki mały 15 cm przewód. Ja w tym momencie podłączam zawór, a w naszym układzie mamy 7,5 stopnia Celsjusza, także jak widzicie ta temperatura 7,5, 7,6, ona już kompletnie nie spada w dół, a to przegrzanie jest cały czas w okolicach 22 kelwinów. I na wejście do zaworu podłączamy nasz przewód i następnie również istotna sprawa, żeby tutaj był zaworek w tym miejscu. Dlaczego? W naszym przypadku tu już mamy czynnik chłodniczy, bo już ten układ jest napełniony w jakimś stopniu, ale jeżeli byście serwisowali taki układ, no to wtedy ważna sprawa, żeby tutaj przed całym procesem podłączyć pompę próżniową i zrobić próżnię na wszystkich przewodach. Przy takich małych układach, gdzie tego czynnika nie jest bardzo dużo, jest to ważne, chodzi o to, żeby to powietrze, wilgotne powietrze nie dostało się do układu. Także najpierw wtedy robimy próżnię pompą próżniową i dopiero w następnym kroku podłączamy zaworek. Damy ten zaworek tutaj. Mamy tu zamknięte, pozwolę sobie już odkręcić butlę i następnie nasza waga od testo. Waga jest bardzo poręczna. Włączamy wagę. Waga nie ma wyświetlacza. Za wyświetlacz służy nam w tym przypadku nasz manometr, czyli elektroniczna oprawa, ale oczywiście możemy to również zrobić z telefonu. Czyli jeżeli byśmy nie korzystali z funkcji przegrzania, ale chcielibyśmy tylko po gramaturze napełnić, to możemy to zrobić bez użycia elektronicznej oprawy zaworowej. Butlę sobie stawiamy obróconą, tak żeby dopełniać frakcji cieczowej i zawór sobie powiesimy tutaj. Sprawdzimy, czy jest wszystko dobrze dokręcone. Sprawdzamy, co się dzieje u nas. Temperatura kompletnie nam nie spada. Mimo że mamy ustawione minus 3 stopnie Celsjusza w komorze, ona nam nie ucieka w dół. Przegrzanie cały czas w granicach 22 kelwinów. Także przechodzimy do operacji dopełniania czynnika do układu. Mamy podstawowy ekran w tym momencie. Tutaj mamy to nasze wysokie przegrzanie. Wchodzimy sobie w menu. I teraz ten model to są dotykowa elektroniczna oprawa. Dużo łatwiej nam się z tego korzysta. Zobaczcie, nie musimy tutaj strzałkami sobie przesuwać, ale wchodzę w tryb pomiaru, napełnianie czynnikiem i widzicie, mamy ręczne napełnianie lub odzysk, automatyczne napełnianie według masy, czyli to, co możemy zrobić w większości klimatyzatorów. I to, o czym mówimy, czyli automatyczne napełnianie według przegrzania. Można też to zrobić według dochłodzenia, ale w tym przypadku według przegrzania będzie najlepszym sposobem. Klikamy, żeby nie przedłużać. I jak widzicie, mamy połączoną wagę, model 560i o numerze 589. Ten numer jest ważny dlatego, że jeżeli mielibyśmy kilka tych wag obok siebie, to musielibyśmy sobie wybrać tą prawidłową. I następnie zawór testo, też jego numer 724. Ta sama sytuacja. I jaki sobie ustawiamy cel przegrzania? Tak jak wspomniałem, ustalmy sobie 5 kelwinów. Będzie to idealna wartość. Jest tu jeszcze funkcja ustawienia tego automatycznie. To zapraszam do innych naszych materiałów, ale przy pomocy termohygrometru 605i urządzenie może nam automatycznie wyliczyć, jakie powinno być prawidłowe przegrzanie dla parametrów, które w tym momencie występują. O, widzicie, automatycznie nam przełączyło na 4,9, ale my wracamy ręcznie do naszych 5 kelwinów, potwierdzamy i jesteśmy na takim etapie, czyli mamy niskie, wysokie ciśnienie, oczywiście temperatura odparowania, temperatura skraplania, temperatura parowania jest minus 11, czyli jest jak najbardziej prawidłowa. Natomiast temperatura w komorze to cały czas około 8 stopni Celsjusza, czyli ciągle za mało. Widzicie, stoimy tu już kilka minut, jeśli nie kilkanaście i nic się nie zmienia. Świadczy o tym właśnie to wysokie przegrzanie. Otwórzmy sobie w takim razie, będziemy oczywiście napełniać na ssaniu sprężarki. I ważna sprawa, zobaczcie to w trakcie napełniania, zawór nie zrobi tego naraz, ale to Wam wytłumaczę, jak już puścimy. Tu mamy otwarte, tu mamy zamknięte, tu sobie w takim razie otworzymy lewą stronę
tym momencie jesteśmy połączeni z żółtym przewodem i następnie otwieramy sobie żółty przewód. Butlę dla pewności sprawdzimy. Tak, była już odkręcona. Ustawienia mamy zrobione. Przechodzimy do napełniania. I teraz ważna sprawa. Jesteśmy wszystkiego pewni. Wprowadziliśmy odpowiednie dane. Mamy ustawione 5 kelwinów. W tym momencie niczego już nie musicie robić, tylko uruchomić cały proces. Wciskam przycisk Start. Wcisnąłem przycisk Start i to tak naprawdę tyle z mojej strony. Zawór teraz automatycznie będzie dozował czynnik do układu i mierzył przegrzanie. Kolejna ważna sprawa. Jak widzicie, nie dzieje się to naraz, czyli zawór nie działa w ten sposób, że się otwiera, napełnia, czynnik napełnia, aż mamy przegrzanie 5 i przestaje to robić. Dlatego, że to by było kompletnie bez sensu i ten zawór wtedy nie byłby inteligentnym zaworem. On dlatego jest inteligentny, że będzie sobie ten czynnik dozował w bardzo małych ilościach. Widzieliście, on na chwileczkę się otworzył, syknął trochę tego czynnika, po czym automatycznie się zamknął. Przegrzanie oczywiście spadło nam, dlatego że wzrosła nam temperatura parowania. W tym momencie mógłby zakończyć proces, ale właśnie dlatego jest to inteligentne urządzenie, że będzie teraz czekał, aż ten układ się ustabilizuje. I widzicie, układ zaczyna nam się od razu stabilizować. Przegrzanie już spadło do około 10 kelwinów. Temperatura w komorze już, kolejne cyknięcie. Poszła kolejna partia czynnika. Przez chwilę nie było przegrzania, dlatego że temperatura parowania oczywiście po zadozowaniu czynnika od razu nam poszła do góry. W komorze już mamy niecałe 7 stopni Celsjusza, także ta temperatura, wcześniej staliśmy tu kilkanaście minut, ona cały czas była w okolicach 8 stopni Celsjusza. Widzimy, że już nam spada niżej, przegrzanie już jest poniżej 10 kelwinów. Zaczyna się stabilizować i to tyle. My nie robimy nic. Czekamy. Jak widzicie, waga plus inteligentny zawór plus oprawa dozują nam odpowiednią ilość czynnika. My w tym czasie możemy napić się smacznej kawy. I proces napełniania mamy zakończony. Jak widzicie, zostało napełnione 260 gramów czynnika do naszego przegrzania 5 kelwinów. W tym momencie po ustabilizowaniu trochę to przegrzanie nam wzrosło, jest ponad 7, ale dla tego układu to przegrzanie może być większe. Jak wiecie, to 7-8 to jest jak najbardziej prawidłowe przegrzanie. Dążymy do minus 3 stopni Celsjusza. Widzicie, mamy już minus 1,8, także bez problemu układ już zaczął działać tak jak powinien. Ciśnienia są prawidłowe, parowanie mamy minus 10, rzeczywista minus 2 z haczykiem, przegrzanie około 7,5, 7,6 jest jak najbardziej prawidłowe i co tu dużo mówić. Tak jak widzieliście, przy pomocy inteligentnego zaworu i wagi tak naprawdę nie musicie robić nic. Ustawiacie tylko, jaka wartość Was interesuje. W tym przypadku wartość przegrzania ustawialiśmy 5 kelwinów. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jaka jest prawidłowa wartość przegrzania, to oczywiście odsyłam do naszego filmu, który jest na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania co do tego procesu, zadawajcie śmiało w komentarzach, chętnie odpowiemy, a ja zapraszam Was do kolejnych naszych materiałów. Cześć!